Nie zgadniecie, jaką rocznicę obchodziliśmy w mijającym roku. Nikt się o tym nie zająknął, a minęło dokładnie 15 lat od wprowadzenia na rynek pierwszej hybrydy typu plug-in. I nie zrobili tego Niemcy, Francuzi czy Japończycy. Zrobili to Chińczycy. W 2009 roku pokazali BYD PHEV. I potem się zaczęło. Każdy chciał mieć PHEVa. Niemcy, Francuzi, Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW. Każdy chciał mieć hybrydę ładowaną z gniazdka. Tyle, że te zabawy zawsze kończyły się tak samo. Mizernym zasięgiem, kiepskimi osiągami na elektryce. Jak rozładowały się akumulatory, to wszystkie żłopały paliwo jak V8 albo i V12. W tym czasie Japończycy z Toyoty stali, patrzyli, dłubali w nosach i mówili, co to są to hybrydy z wtyczką. Aż w końcu do Lexusa pewnego razu przyszedł pan Kim Jong Toyoda i powiedział, dobra, wszyscy a my teraz pokażmy im, jak to się robi. I powstało to, czyli Lexus RX z oznaczeniem 450H i plusikiem na końcu. Nowy RX występuje już wyłącznie z napędami hybrydowymi. 350H to taka klasyczna, podstawowa hybryda. 500H to ta mocniejsza, bardziej sportowa hybryda, a my mamy wersję pośrednią, można powiedzieć, bo właśnie 450H z oznaczeniem plus. I ten plus mówi nam o tym w nomenklaturze Lexusa, że mamy do czynienia z wersją plug-in, której podstawą jest silnik wolnossący o pojemności 2,5 litra, pracujący w cyklu Atkinsona o dosyć wysokiej jak na spalinówkę sprawności, bo 41%, ale niewielkiej mocy jak na spalinówkę, bo ma tylko 185 koni mechanicznych. Ale oprócz tego silnika spalinowego mamy tutaj mocnego elektryka, który ma 182 konie. Jednego przy tym silniku tutaj z przodu, ale jest jeszcze jeden elektryk tam na tylnej osi i on ma 52 konie mechaniczne. Razem moc systemowa całego tego ustrojstwa to 309 koni mechanicznych. Współpracuje oczywiście ze skrzynią bezstopniową eCVT, a napęd ten na 4 koła nazywa się e-4 w tym wypadku, czyli za napęd tamtej tylnej osi odpowiada wyłącznie elektryk, nie ma żadnego wału, żadnego przeniesienia napędu z silnika spalinowego. Oczywiście, żebyśmy mogli jechać tylko na silniku elektrycznym, potrzebujemy akumulatora. I przewagą RX-a nad innymi PHEV-ami jest to, że od początku projektowano go jako plugina, a to oznacza, że akumulator całkiem spory, bo ma ponad 18 kWh pojemności, można było umieścić nie jak zazwyczaj bywa w tego typu samochodach gdzieś tam z tyłu, ograniczyć pojemność bagażnika, tylko na tej platformie GKA zupełnie nowej zabudowano go tutaj w podłodze. I to pozwoliło uzyskać niższy środek ciężkości, nie zaburzyło przestrzeni w środku w żaden sposób, bo wszystkie parametry pozostałe są takie jak w Lexusie RX 350H i 500H. Mniejszy jest jedynie bak paliwa, ponieważ ma 55 litrów zamiast 65, więc ograniczono go o 10 litrów, to jest wartość akceptowalna. Czasami w pluginach ta pojemność baków paliwa spada o 20-25 litrów, nawet względem wersji klasycznych spalinowych. Na dobrą sprawę te 18 kWh tego akumulatora to nie jest zbyt dużo, bo dzisiaj na rynku są nawet pluginy, które mają i 30 i nawet pod 40 kWh i zasięgi w okolicach 100-120 km. Tylko że Lexus wyszedł z trochę innego założenia. Wolał zastosować mniejszy akumulator, pozostawić taki zasięg, jaki wystarczy Wam do codziennego użytkowania w mieście, ale nie podnosić znacząco masy samochodu, bo auto z dużym akumulatorem to plus 300 kg więcej, a masa tego auta to tylko 150 kg więcej niż w wersji 350H. Zasięg według WLTP 70 km, ale w takich warunkach pogodowych jak dzisiaj, przy szybszej jeździe poza miastem jest nieosiągalny, będzie to bardziej 50-55 km. Niemniej patrzycie na niego i od razu wiecie, że to Lexus, choćby za sprawą tego grilla w kształcie klepsydry, który teraz nie ma obramowania, tylko jest zlicowany z całym zderzakiem. Widzicie to po reflektorach, które mają typowy dla Lexusa kształt. W momencie, kiedy pali się dzienne światło, to ono jest w taką L-kę ułożone i tutaj w naszej wersji, którą mamy, to jest Omotenashi, najwyższa ta luksusowa, to już jest Scan Blade, czy tam Blade Scan, czyli reflektory, które wyłapują poszczególne elementy świetlne, wycinają je, ale doświetlają na przykład pobocze czy znaki drogowe. Po tym jeszcze można rozpoznać RX-a, bo już poprzedni miał skonstruowany ten słupek C w bardzo podobny sposób, z taką tą listwą schodzącą do dołu i generalnie nawiązuje stylem do poprzedniego RX-a ten nowy, przy czym jest bardziej taki wymuskany, można powiedzieć, trochę taki
40-latek po liftingu. To, co mi się zawsze podobało, to wycieraczka schowana tutaj pod tym spoilerem, która nie zaburza nam tej części szyby, no i generalnie cały minimalizm. Z zewnątrz wersję plug-in odróżnić można w zasadzie wyłącznie po napisie. Nie ma żadnych detali, które wskazywałyby na to, że to jest akurat plug-in. Po prostu nie rozpoznacie też plugina po tym, jak wygląda bagażnik, ponieważ jest dokładnie taki jak w 350h i w 500h, czyli 612 litrów. Ani 1 litra mniej, ani 1 litra więcej. Co tutaj mamy? Mamy haczyk, który maksymalnie udźwignie 4 kg i tak fajnie jest tutaj, ładnie, estetycznie wysuwany. Mamy fajnie pracującą roletę, która ma prowadnicę i to akurat my lubimy, ponieważ czasami trzeba ją złapać, ciężko jest wcelować w te uchwyty, a tutaj, żeby ją złożyć, to wystarczy ją delikatnie podnieść w ten sposób. Ja tak się blokuję w ten sposób. Tak jest. Wyjąć ją też łatwo, cyk i wychodzi. Tutaj mamy przyciski do składania oparć tylnej kanapy i owszem, oparcia można sobie regulować elektrycznie, natomiast nie są przesuwane te tylne fotele, plus za to natomiast, że są dzielone w proporcjach 40, 20, 40, więc składacie sobie to i to nawet z perspektywy bagażnika i przewozicie dłuższe przedmioty i 4 osoby w środku. Tu kolejny haczyk jeszcze, tutaj gniazdo zapalniczki i subwoofer z systemu Mark Levinson, który jest w wyposażeniu naszej wersji. Tutaj to już Wam pokazywałem. Miejsce na kable i to fajnie, że to się znalazło tutaj i jeszcze drobne pojemniczki na pierdoły różne. Skoro jesteśmy przy kablach, to ładowanie. Ładowanie odbywa się z tej strony. Z tej strony się odbywa. Zwykłe gniazdo Type 2 nie ma możliwości szybkiego ładowania. Ładowarka pokładowa to 6,6 kW, co oznacza, że tą baterię w 2,5-3 godzinki ładujecie do pełna, ale nawet jeżeli nie macie podłączenia do siły i takiej mocy w domu, w gniazdku, to wystarczy zwykła ładowarka 230 V, jaką tutaj mamy i wówczas nawet nią jesteście w stanie uzupełnić całą baterię do pełna w 8-10 godzin. To wystarczy, żeby to zrobić na przykład w taryfie nocnej, czyli podczas ładowania się nocą w domu. Czyli ładowanie przez noc i rano wyjeżdżacie do roboty, nawet jak mieszkacie pod Warszawą i przejeżdżacie na tym 50-60 km wyłącznie na prądzie. Tak nam nie wejdzie z roletką, ponieważ walizka za wysoka, a raczej bagażnik za płytki. Więc to jest jedna walizka, to jest druga walizka, no i tu zostaje nam trochę miejsca na plecaki, na jakieś miękkie rzeczy. Natomiast więcej tutaj nie uzyskamy, mając roletę. Zmienia się sytuacja w momencie, kiedy jedziecie dalej, na dłużej, więcej osób na pokładzie, no to musicie to wyjąć. I teraz sytuacja przedstawia się tak. Nie wiem, jak mam tam te pochylone te oparcia. O nie, tak to nie. Tak jest ok. Dwa, zawsze przesuwamy tu, a tą mniejszą dajemy tu. 2, 3 duże. No dobrze. 3 duże, 2 małe. Na długi wyjazd wystarczy. Przez to, że mamy mocno opadającą linię tego bagażnika, bardziej w stylu coupé, nawet bym powiedział, niż w stylu klasycznego SUV-a, to tutaj mamy problem domknąć to z położonymi tak walizkami. Ale możemy spróbować zrobić podmiankę i tu dać miękką walizkę. Tak się zamyka. Więc jeżeli chodzi o możliwości załadunkowe, jak już wyjmiecie tą roletę, to jest super. Zwrócić uwagę trzeba na to, że owszem jest wyjęta roleta, ale kierowca nadal wszystko widzi w lusterku wstecznym. A nawet jakby nie widział w lusterku wstecznym, bo jeszcze postanowilibyście doładować tutaj ten bagażnik po sam sufit, wrzucić jakieś lekkie przedmioty na górę, jakieś kurtki nawet, czy cokolwiek innego, to w wersji Omotenashi jest cyfrowe lusterko, co oznacza, że tutaj macie gdzieś kamerkę schowaną, tutaj w tym miejscu i z niej jest obraz wyświetlany na lusterku wstecznym. No dobrze, nawet się a co tam, jadę daleko, odsunę się. Zobaczcie, mam wyprostowane nogi tutaj, mogę siedzieć sobie, jechać, drzemkę sobie uciąć, zajebiście wygodnie. I dorosła osoba siedząca wtedy za mną, no może na kolana już nie będzie miała dużo miejsca, ale zwróćcie uwagę, jak rozwalony tam byłem. Natomiast dzieciak, który tutaj usiądzie, tego miejsca będzie
miał mnóstwo. Ale załóżmy, że tam ktoś siedzi 1,70 m, bo mamusia przecież najczęściej jeździ z przodu. No to mamusia tyle miejsca na swoje kopytka nie potrzebuje. Wtedy mamusię mogę przesunąć sobie i ja z tyłu, jako jej synalek 1,95 m, mam tyle miejsca. Spokojnie wkładam nogi tam pod fotel, mnóstwo na kolana, nad głową nie mam absolutnie na co narzekać, chociaż mamy wersję bez szklanego dachu i taką Wam polecam, bo to jest większa sztywność nadwozia, mniejsze problemy ze skrzypieniem ewentualnym. A jeszcze teraz mogę sobie pochylić, proszę bardzo. I w tych warunkach, to moi drodzy, w RX-ie z tyłu, to ja mogę sobie spać całą drogę do Chorwacji w wygodnej pozycji. Bo to pochylenie jest duże, bo uda mam porządnie podparte, bo na kolana mam dużo miejsca. Jeżeli chodzi o przestronność tutaj tej kanapy, to myślę, że to jest lider w tym segmencie, bo w X5 nie ma na pewno tyle miejsca. Może rzeczywiście w Q7, jak przesuniemy tylną kanapę maksymalnie do tyłu, to tego miejsca będziemy mieli podobną ilość, przynajmniej na nogi. W wersji Omotenashi macie nie tylko podgrzewane skrajne siedziska z tyłu, ale mogą być też wentylowane. 3 strefy klimatyzacji są w każdym Lexusie RX 450H+, nawet w tych najuboższych wersjach. Mamy 2 gniazda USB-C i mamy tutaj piano, które jak widzicie teraz przeciągam paluchem, ponieważ wszędzie widać na nim odciski paluchów, brud, więc dobrze jest wozić ze sobą jakąś szmatkę. Jest też gniazdo tutaj, za to plus, takie 230 V, więc jak na przykład macie laptopa, którego jeszcze nie da się ładować z USB-C, tylko trzeba podpiąć prawidłową, normalną wtyczkę, to możecie to sobie zrobić z takiego gniazda. To sterowanie już Wam pokazywałem, można też sterować z tej pozycji oparciem fotela. Nie da się tego robić w momencie, kiedy tutaj ktoś siedzi i ma zapięty pas bezpieczeństwa, tylko nie wiem, czy to jest czujnik właśnie na zapięcie pasa, czy to jest czujnik na wagę. Chyba czujnik na wagę, bo teraz mogę to robić. Podłokietnik jest i to jest tak, ze schoweczkiem, szkoda, że nie wyłożonym żadną wykładziną, tylko plastikiem, ale fajne jest to, że ma zamykane uchwyty na kubek. Mógłby być troszkę wydłużony, mógłby być trochę szerszy, no ale coś. Za to mamy, tak jak już mówiliśmy, składaną całą tą część. Jak potrzebujecie dłuższego, większego podłokietnika, to możecie sobie złożyć całkowicie to środkowe siedzisko i wtedy podeprzeć sobie tam łapkę. Wersja Omotenashi, półanilinowa tapicerka skórzana, bardzo przyjemna i fajna w dotyku i jeszcze wykończona alkantarką tutaj na bokach. Fajnie się układa ta alkantarka pod paluchem. Rzeczywiście ona taka wręcz delikatnie w wełnę jakby wpadała. Ma dosyć długie to włosie. I jeszcze ma tutaj na oparciach takie ładne, estetyczne przetłoczenia. Te przetłoczenia pojawiają się też tutaj na boczkach drzwi. I jeżeli chodzi o materiały same w sobie, to w tej wersji Omotenashi jest naprawdę dobrze. Bo zobaczcie, cały podłokietnik jest obszyty skórą. W tym wypadku myślę, że to już jest skóra sztuczna, a nie prawdziwa. Chociaż w dotyku do złudzenia przypomina prawdziwą. Fajna jest ta alkantarka, zobaczcie jak głośniczek ładnie Marka Lewinsona wpasowany. Plastik pojawia się tutaj nisko, plus za dużą kieszeń w drzwiach, minus za to, że jej jednocześnie nie wyłożono jakimś przyjemniejszym materiałem. Na przykład takim, jakim wyłożono tutaj tę wnękę, bo tu zobaczcie, jest nie plastik, tylko tam w środku jest wykładzinka i szkoda, że takiej wykładzinki nie ma również w bocznych drzwiach. I nawet rolieta jest. Co do materiałów tutaj na desce rozdzielczej też nie można mieć uwag i pretensji. To wszystko tam jest mięciutkie, nawet tam daleko. Plastik jest tylko tutaj wokół wyświetlacza HUD, taki typowy, natomiast tu miękko, tam znowu pojawia nam się ten zamszyk przyjemny, taki w kolorze mojego sweterka, nie wiem jaki to jest, beżowy chyba. W dodatku tam jest podświetlenie ambiente, 64 kolory ma i nocą naprawdę fajnie to wygląda. Wstawki z prawdziwego drewienka, które tutaj się nazywa Ash Sumi Black Bamboo, czy jakoś tak. To drewienko też znalazło się tutaj i to jest akurat fajne, bo dzięki temu mamy mało piano na tej konsoli środkowej, co jest częste. Niemniej piano też tu jest. Jest tutaj, jest to piano tutaj, przyciski są z niego zrobione, ale choć samochód ma 35 000 przebiegu, to nie widać tutaj na nich jest jakoś zbyt wiele rys. Duże oczywiście multimedia 15-calowe, już je niejednokrotnie pokazywaliśmy Wam i w Toyotach, i pokazywaliśmy je w Lexusach i naprawdę działają fajnie, sprawnie, szybko. Mapy są i online, i offline. Te online'owe bardzo szybko się aktualizują, bo w momencie, kiedy tutaj obwodnicę Grodziska wybudowano, to dosłownie w poniedziałek ją otworzono, a mapy już we wtorek były zaktualizowane. Interfejs jest bardzo czysty,
czytelny, bardzo przejrzysty, łatwo się w tym wszystkim jest połapać i działa naprawdę sprawnie, szybko, nie zawiesza się. Panel klimatyzacji wyświetla się zawsze, można go sobie jeszcze rozszerzyć, plus za pokrętełka, które regulują temperaturą, plus za to, że te przyciski do ogrzewania foteli, czy do wentylacji, czy kierownicy, że wszystkie inne są widoczne i dzięki temu bardzo łatwa jest obsługa tego. Jak chcemy odmrozić szyby albo lusterka, to mamy do tego klasyczne fizyczne przyciski. Klasyczne jest też pokrętło. Zegary cyfrowe, dosyć niewielkie w porównaniu z tym, co oferuje konkurencja i z ograniczoną możliwością personalizacji, ale przynajmniej są czytelne i wszystko wiecie, co na nich się wyświetla. 2 gniazda USB-C, trochę nieszczęśliwie ładowarka indukcyjna tam schowana. Wolę zdecydowanie rozwiązanie takie, jakie jest w NX-ie, mniejszym bracie RX-a, czyli tu kładziecie telefon, on się ładuje indukcyjnie i wtedy możecie go sobie wsunąć gdzieś tam głębiej na tej tacce, ale za to tutaj jeszcze oprócz ładowarki indukcyjnej mamy schowek. Chodzi o to, że nawet trudniej się wrzuca ten telefon tam. 2 cup holdery, uchwyty na kubek, przepraszam bardzo, ładnie wykończone i jeszcze jeden z praktyczną funkcją, jak macie głębszą butelkę na przykład albo większy kubek, to możecie dno sobie jednego z tych uchwytów obniżyć, a potem przyciskiem push z powrotem. Podłokietnik fajnie otwierany, bo z obu stron, więc ma wtedy dostęp do niego i pasażer, i kierowca i to jest łatwiejszy dużo dostęp, jak szybko musicie coś wyciągnąć, niż podnoszony do góry. Wyłożony oczywiście miękką wykładziną tam od dołu, co jest przyjemne, fajne, nie będą te bibeloty wrzucone tam hałasowały. Z minusów nie jest niestety już nowy RX tak zrobiony jak stary, jeżeli chodzi o solidność. Te materiały są jakieś takie delikatniejsze i to widać gołym okiem. No i jakość montażu w niektórych miejscach też pozostawia coś do życzenia, jak się patrzy na te poprzednie Lexusy. Tam to wszystko było po prostu solidnie ze sobą poskręcane, pomontowane. Tutaj na przykład, widzicie, te boczki nie trzymają się tak jak powinny, mogłyby lepiej i tak samo ten tutaj ekran delikatnie nam lata. To z takich niuansów, ale to mówię, patrzymy na to z perspektywy tego, co Lexus oferował kiedyś, jak te samochody były porządnie w środku pomontowane, teraz są z lepszych materiałów, przyjemniejszych, bardziej finezyjnych, to wszystko jest takie nowocześniejsze, ale jednocześnie jakby trochę ucierpiała na tym solidność samego montażu. Ale za to te boczki miękkie, więc nawet jak opieram tutaj kolano, to nic mnie nie będzie bolało. Podobnie tutaj w drzwiach cała ta rączka jest tak obszyta, że nawet jak mam szeroko rozstawione kolana i sobie opieram, to nic nigdzie mnie nie boli. Sama pozycja w tym fotelu też rewelacyjna. Mogę jeszcze go sobie obniżyć. Bardzo fajnie trzyma na boczki. Ma regulację w aż 10 kierunkach. Nawet elektrycznie tutaj podparcie pod uda to można sobie wysunąć albo je schować. Nie tworzy się tutaj żadna przerwa i wtedy jest ono naprawdę długie. Jak na japoński samochód, to nawet oparcia są wystarczająco wysokie i zapewniają spoko komfort. Lusterko cyfrowe w Omotenashi, o którym już Wam mówiłem, wtedy obraz z kamery się tutaj wyświetla, a jak to sobie przełożę, to mam klasyczne lusterko. Jest oczywiście asystent. Hej Lexus, znajdź pizzerię w Warszawie. Znalazłam więcej niż jeden pasujący punkt POI. Do którego z nich chcesz się udać? No, więc działa, nawet działa. Nie działa w oparciu o AI, sztuczną inteligencję, nie uczy się, natomiast większość komend wydawanych rozumie. O, i jeszcze przyciski na kierownicy fajne, ponieważ jak mamy head-up, to jak paluszkiem latamy po prawym albo lewym wskaźniku, to nam wyświetla na tym head-upie komunikaty, co chcemy zrobić, czyli na przykład przełączyć stację radiową, odebrać telefon, a jak to sobie naciśniemy, to jeszcze się zmienia na inne wskazania, więc można sobie przyporządkować do tych klawiszy takie funkcje, których najczęściej używamy i wówczas bez odrywania wzroku od drogi obsługiwać je. Za każdym razem, jak uruchamiacie RX-a, to domyślnie, jak jest naładowany akumulator, włącza się w trybie elektrycznym i na tej elektryce jedzie. I nie jesteście w stanie wymusić
napędu pracy spalinowca. I bardzo dobrze, a to zasługa tego, że ten elektryk jest dosyć mocny, robi setkę tak na oko moim zdaniem w 10-11 sekund, co biorąc pod uwagę gabaryty i wagę samochodu jest super wynikiem, bo większość pluginów to takie 14-15 to robią te dobre, a kilka lat temu to robiły i 20-25 sekund, 0-100. Natomiast tutaj przyspieszacie po prostu jak elektrykiem. Dzięki temu, że on ma dużą tą baterię, dzięki temu, że ma mocny ten silnik elektryczny, to on po prostu jedzie jak auto elektryczne w trybie EV. A jak jedzie po płytach? Wersja Omotenashi ma już zawieszenie z AVS i jest zajebiste. W trybie komfortowym, powiem Wam, to auto tutaj wybiera nierówności jak pneumatyka. O, to jestem w szoku. Wjechałem nim tutaj pierwszy raz i naprawdę jest super. Oczywiście możecie sobie włączyć tryb sportowy. O. I się nic nie zmieniło. Nadal jest to Lexus. Nawet w trybie sportowym on tutaj bardzo przyjemnie i miękko wybiera te nierówności. Ale robi to naprawdę w taki elegancki, fajny, wyrafinowany sposób. Bardzo zbliżony do pneumatyki, choć jej tutaj nie ma. O, i to jest naprawdę spore zaskoczenie. Co, gdy wyładuje się akumulator, on sobie automatycznie przejdzie w tryb hybrydowy, ale tryb hybrydowy możecie też sobie wymusić, bo możecie sobie przejść na przykład w auto EV albo HV i wówczas on sobie wybiera zależnie od warunków jazdy, gdzie jedziecie, z jaką prędkością, czy jedzie w hybrydzie, czy jedzie w napędzie elektrycznym, a tutaj jak sobie naciśniecie, to przechodzicie w tryb typowo hybrydowy i on wówczas będzie podtrzymywał sobie stan naładowania baterii, on nie będzie się zmieniał. Mam tutaj 18 km zasięgu jeszcze na elektryce i dokładnie tyle on pozostawi, korzystając z napędu hybrydowego. Wówczas nawet zmienia się wskazanie komputera pokładowego ze zużycia energii średniego na zużycie paliwa średnie. No i mogę w każdej chwili też powrócić sobie do EV Mode. Jak przytrzymam sobie tutaj ten przycisk, to rozpoczyna się doładowywanie. I to doładowywanie powoduje, że silnik jest na nieco wyższych obrotach pracuje, często, więc częściej go słyszycie. Jedziecie nawet boczną drogą i słyszycie, że nienaturalnie wysokie obroty ma ten silnik, ponieważ doładowuje baterię. Co ciekawe, zużycia paliwa bardzo jakoś diametralnie to nie podnosi. Przykładowo, wczoraj przejechałem nim w trybie doładowania baterii, tutaj bocznymi drogami do Warszawy i z powrotem. Łącznie zrobiłem 70 km. Doładował w tym czasie baterię z 0 do 25 km zasięgu. Czyli przejeżdżając 70 km zyskałem 25 km zasięgu tylko na prądzie. Spalił wówczas 10 litrów paliwa, średnio. Czyli nie całkowicie, ale średnio na 100 km, czyli przez te 70 km spalił 7 litrów paliwa. Więc naprawdę jest to taka wartość w miarę. Kiedyś te pluginy, jak wchodziły w tryb doładowania baterii, to paliły po 15, 17, 18 litrów. Dzisiaj jest to już tak efektywny napęd, że przy zużyciu średnim 10 litrów, gdzie jechałem też ekspresówką, autostradą, to były prędkości również 130 na godzinę, to naprawdę jest to niezły rezultat. Zobaczymy, ile dzisiaj będzie spalał w trybie czysto hybrydowym. A teraz wracamy sobie do trybu EV, ponieważ on jest najprzyjemniejszy. Zaletą RX-a jest to, że w trybie elektrycznym jeździ jak elektryk. Z pluginami często jest tak, że w trybie elektrycznym mają po pierwsze trochę za mało tej mocy, żeby sprawnie napędzić samochód, szczególnie powyżej prędkości 50 km na godzinę. Do 50 jest ok, powyżej 50 to już jest mułowato. Po drugie, w tym trybie EV, jak się mocniej wytnie pedał gazu, to niektóre lubią załączyć silnik spalinowy, tu nic takiego się nie dzieje. Po trzecie, to jest najważniejsze według mnie, tutaj mamy połączony ten silnik elektryczny i spalinowy zresztą też ze skrzynią ECVT, co sprawia, że nie ma tutaj zmiany przełożeń, kiedy jedziecie w trybie elektrycznym czysto. W samochodach, w pluginach, gdzie są klasyczne skrzynie biegów automatyczne albo dwusprzęgłowe, nawet jak jedziecie na elektryce, to czujecie zmianę przełożeń. W dodatku to jest dziwna i specyficzna zmiana przełożeń, ponieważ trwa dosyć długo. To jest tak, jakby silnik elektryczny jechał, wyłączał się, więc nagle brakuje mu mocy, przez sekundę zmieniał się bieg i dopiero jest znowu przypływ tego momentu obrotowego i mocy. To efekt tego, że klasyczne automaty i klasyczne skrzynie dwusprzęgłowe mają przełożenia,
To wszystko jest tam ze sobą wszystko tak połączone, że nawet jadąc na elektryce one muszą te przełożenia zmieniać. A skrzynie są przystosowane do pracy ze silnikami spalinowymi, gdzie inaczej trochę wygląda przepływ mocy i momentu obrotowego. A w skrzyni ECVT jest tak, że jedziecie tym autem jak prawdziwym elektrykiem, bo nie następuje zmiana żadnych przełożeń. Przez to, że ma więcej mocy, więcej newtonometrów, to do dynamicznego przyspieszenia mniejszy procent z nich może wykorzystywać, w związku z czym jest mniejsze obciążenie tego silnika. Proszę, na przykład zwalniamy na rondzie, zjeżdżamy z ronda, dodajemy gazu i to tak sprawnie jedziemy, już 60, już 70, już 80. O, sprawnie się do 90 rozpędziliśmy i słychać, że to nie było już takie wycie, tylko słychać było ten silnik, ale w dolnym zakresie obrotów zdecydowanie. Więc względem 350H naprawdę akustycznie jest też słychać różnicę. No oczywiście w dynamice przede wszystkim, ale w akustyce i w odbiorze tego też. Mam też takie wrażenie, że on jakby trochę lepiej się prowadził niż 350H. To może być związane z tym, że ta bateria jest tam nisko umieszczona, dodaje 150 kg tam na dole, więc środek ciężkości jest ciut niżej położony niż w 350 i jakby cała konstrukcja była nieco sztywniejsza. Czuć było to przede wszystkim jak tam jechaliśmy po płytach i to też może być efekt tego, że zabudowanie tej baterii odpowiednie, żeby ona była bezpieczna i my tym samym spowodowało, że poprawiła się sztywność wzdłużna i poprzeczna całej karoserii. Układ kierowniczy zdecydowanie nie jest w stylu tych sportowych. Całe auto też zdecydowanie nie jest w stylu tych sportowych. Jak wsiądziecie sobie w X5, no to ona będzie się tak bardziej zadziornie prowadziła. Bardziej będzie Was zachęcała do tego, żeby szybciej wjechać w zakręt. Tutaj w tym przypadku mamy auto nastawione przede wszystkim na komfort, na to, żeby oferować Wam jak najwięcej odpoczynku. Nie chodzi o to, że on jakoś źle się prowadzi. Nie, bo jak skręcicie w lewo kierownicą, to skręca w lewo, bo jak skręcicie w prawo, to skręca w prawo. Ale generalnie, tak jak powiedziałem, no, jeżeli szukacie wrażeń z samego prowadzenia samochodu, to nie jest ten adres. To już chyba lepiej 500H nawet wypada pod tym względem. Ale jeżeli przede wszystkim auto ma Was izolować od ziemi i dawać Wam przyjemność z jazdy samej w sobie, a nie z prowadzenia, to jest właściwy adres akurat. Fajna rzecz, ma już aktywną, predyktywną rekuperację. Czyli nie musicie hamować za każdym razem hamulcem, bo wykrywa na przykład, czy zbliżacie się do jakiegoś samochodu. Kiedy to auto zaczyna hamować albo za szybko do niego podjeżdżacie, to nie musicie trzymać nogi na pedale hamulca, bo on sam sobie zaczyna zwalniać. Widać to wtedy jest tutaj po tym wskaźniku charge, czyli on nam się zaczyna obniżać, pokazuje, że samochód jest w trybie hamowania. Niestety na takich mocniejszych zakrętach to tak dobrze nie działa, ale na przykład tutaj zdejmuję przed rondem hamulec, mam zdjętą nogę cały czas i on sobie sam wytracił prędkość. O, już czuję auto, już sobie sam hamuje. W momencie, kiedy samochód zaczyna nam tam odjeżdżać albo zrównała się prędkość, to wyłącza rekuperację i jakby wchodzi w bieg taki jałowy, w toczenie się. No dobrze. To jak to będzie, kiedy nam się ten RX 450H+ rozładuje? Pluginy zawsze miały tę zaletę, że fajnie jeździły po mieście. No, nawet jeżeli nie miały zbyt mocnego elektryka, nawet jeżeli ten zasięg był niewielki, to jeździliście sobie nimi po prostu jak samochodem elektrycznym. Natomiast wadę miały taką, że w momencie, kiedy w akumulatorze zabrakło baterii i wyjeżdżaliście w trasę, no to zaczynały się historie pod tytułem co 300 km zatrzymujemy się na tankowanie. A dlaczego? A bo nasz hybrydowy plugin pali tyle, że co V8 albo V10. Naprawdę, bywało tak, że braliśmy jakieś samochody do testu jeszcze kilka lat temu i wszystko było super, dopóki nie rozładował się akumulator. Wtedy wskazania komputera pokładowego pokazywały, że zużywamy 12, 13 litrów, 14 litrów paliwa. Po prostu jak opętane żłopały. I dzisiaj niestety jest bardzo podobnie, a to przede wszystkim z tego względu, że niektóre pluginy rozładowują się całkowicie, czyli niemal do zera. A po drugie, dlatego, że mają ciężkie akumulatory. Tutaj postarano się, żeby ten akumulator był w miarę lekki i wzrosła masa o 150 kg. Jednocześnie zawsze w baterii pozostaje nam bufor 20% energii. Nie rozładowuje się ona nigdy do samego końca. Zostaje nam te 20% po to, żeby auto jak najsprawniej mogło jechać w trybie hybrydowym.
i cały czas utrzymuje pomiędzy 5 a 20% tę energię i ją wykorzystuje i z niej korzysta. A efekt tego jest taki. Średnia przy 115-120 km na godzinę 8,1 w trybie hybrydowym, czyli dokładnie tyle zużywałby nam paliwa, gdybyśmy całkowicie rozładowali baterię. Teraz jej nie rozładowaliśmy, ale pozostała na takim samym poziomie, czyli 13 km. O proszę, 7,8 teraz mamy. O, tu Wam pokażę. 7,8 dokładnie. Żeby nie było, zużyliśmy tego paliwa i wiem z doświadczenia, bo jeżdżę nim od kilku dni, że naprawdę po rozładowaniu akumulatora na tle innych pluginów jest po prostu ekonomiczny. Owszem, będzie ciut więcej palił niż RX 350H, ale który też jest oczywiście słabszy. To będzie różnica od pół do litra więcej. No ale mamy tutaj tych 150 dodatkowych kilogramów i to jest efekt tego. Natomiast moim zdaniem ta różnica jest bardzo akceptowalna. Nareszcie stała się akceptowalna, bo kiedyś te różnice to wynosiły 4-5 litrów pomiędzy wersją hybrydową a hybrydową plug-in w przypadku innych marek i nie miało to najmniejszego sensu, kiedy jeździliście w dłuższą trasę, bo te auta po prostu paliwo jak porąbane. To teraz sprawdzimy jeszcze dwie rzeczy, a w zasadzie jedną rzecz tylko w dwóch konfiguracjach. Przyspieszenie od 0 do 100 wyłącznie na elektryce. Nie obawiam się tego, że załączy mi tutaj się silnik spalinowy, ponieważ nie ma takiej możliwości, jak jestem w trybie EV. Przepraszam. I drugie przyspieszenie w trybie Sport, kiedy oba silniki będą pracowały. To drugie ma wynosić 6,5 sekundy. Tym pierwszym Lexus w żadnych informacjach prasowych się nie chwali, ale moim subiektywnym zdaniem jest naprawdę nieźle, dlatego chciałbym to zweryfikować. Tak? No i to oderwanie się pierwsze jest naprawdę super. I powyżej 50 też jedzie i też nie ma tej zmiany, takiej przełożeń, tego przeciągania ich jak w skrzyniach automatycznych. No i naprawdę jest nieźle. 12,6 sekundy. Tylko na elektryce. W najbogatszej wersji Omotenashi i dwóch facetów za kółkiem. Myślę, że jak jedziecie sami i w wersjach gorzej wyposażonych, które mają mniej gratów na pokładzie, to jest do zrobienia trochę lepszy wynik. A jak jednocześnie wtrzymam pedał przyspieszenia i hamulca, to się silnik spalinowy załącza, zobaczcie. A jak nie wciskam, tylko po prostu... O, teraz włączył. Już się chyba rozładował trochę za bardzo. I pyk. O, jaki powtarzalny. 12,65. Tylko na elektryce. Naprawdę sprawnie. A tu jeszcze mamy ES. Psikuta. No dobrze, to teraz wchodzimy w tryb sportowy, włączamy napęd hybrydowy i mamy dostępnych pełnych 309 koni mechanicznych. No dopiero jak go tak ciśniecie w fest, to słychać, że tam pracuje silnik spalinowy. 6,83. 6,5 to dana fabryczna, ale tak jak mówię, wersja na maksa wyposażona, plus ja i silny, plus połowa zbiornika paliwa, 6,8 wynik. Myślę, że jeszcze byłoby coś z tego do urwania w optymalnych warunkach, ale co ciekawe, na przykład na tej nawierzchni mokrej ten napęd na 4 koła zdaje egzamin. Ale on też tak nie wyje jednostajnie. 6,7. Jeszcze lepiej. Bardzo dobry wynik. Co ciekawe, słuchajcie, to nie jest tak, że on wyje jednostajnie. Zobaczcie, że wchodzi na 6000 obrotów i tak już zostaje, jest cały czas to takie... On jak klasyczny samochód nabiera tych obrotów, jak samochód z klasyczną skrzynią automatyczną. Zobaczcie. Widzicie?
tylko po prostu nie zmieni biegu przy 6000. Ale do tej 100 to się spoko tak rozpędza w ogóle, cały czas mu rośnie. Jakby na jednym biegu w normalnej skrzyni był w stanie osiągnąć 100 na godzinę. Śmieszne. Zapytacie, co my tak późno tego plugina testujemy, skoro wchodził do oferty razem z 350H i 500H. No więc problem na początku był taki, że do 450H plus względem 350 trzeba było dopłacić 60 000 złotych. W żaden sposób nie była to kwota, którą można by zdroworozsądkowo uzasadnić. 60 koła to tutaj nie ma absolutnie aż tylu zalet w tym samochodzie, żeby ta dopłata była warta. Ale teraz ta dopłata od nowego roku 2025 to tylko 25 000 złotych. I to już jest naprawdę kwota, która pozwala Wam się poważnie zastanowić nad tym, czy nie wybrać 450H+. Bo naprawdę względem 350H+, sporo więcej dobrego tutaj dostajecie. Pomijam moc i moment obrotowy i osiągi, bo nie wszyscy ich potrzebują. Ale zasięg 60-70 km w mieście. Ładowanie w domu nawet ze zwykłego gniazdka 230 V w ciągu jednej nocy. Więc de facto przez cały tydzień jeździcie tylko na prądzie, który jest absolutnie najtańszym źródłem energii w tym momencie. Po trzecie, nawet jeżeli jedziecie w trybie hybrydowym, to nie ma tutaj wyraźnego, znaczącego i odczuwalnego dla kieszeni wzrostu zużycia paliwa. Zobaczcie, nawet teraz zrobiliśmy 4 przyspieszenia od 0 do 100 na maksa i zużycie paliwa mamy 9,5, poprzednie najlepsze 5,2. Kolejna rzecz to to, że cały ten układ mocniejszy przyjemniej pracuje. Przyjemniej przede wszystkim dla ucha, ponieważ mniej tutaj uczestniczy silnik spalinowy w momencie, kiedy się nawet dynamicznie rozpędzamy w trybie hybrydowym i nie słychać go tak bardzo, tego tak zwanego efektu wycia. Kolejna rzecz, nawet kiedy maksymalnie wykorzystujecie potencjał samochodu, to te hałasy są bardziej w tym wypadku, bardziej przypominają te, jakich dostarcza silnik spalinowy z klasycznym automatem. Czyli to nie jest jednostajne tylko to jest niejednostajne i pewnie na końcu gdzieś tam zawsze się to pojawi, ale nie pojawia się przy 80-90 na godzinę, tylko będzie się już pojawiało przy 120-130 km na godzinę w momencie, kiedy obrotomierz będzie już wskazywał tę wartość maksymalną dla silnika spalinowego 6000. Dodatkowo fajnie działa w tych wszystkich trybach, jest dynamiczny w tym elektryku, więc wydaje mi się naprawdę uzasadnione dopłacenie w tym wypadku do wersji plug-in. Naprawdę to jest świetny wóz. Gdyby jeszcze był lepiej zmontowany, nie wykonany, ponieważ materiały są naprawdę pierwszorzędnej jakości, ale na tle poprzednich Lexusów po prostu nie licuje mi to z powagą marki, z renomą, jakiej się dorobiła. Ja nie mówię, że wszędzie tak jest, absolutnie są elementy, które są super wykonane, no ale chciałbym, żeby to sprawiało wszystko wrażenie takiej solidności, jakie sprawiało w poprzednim RX-ie, a tak niestety nie jest. A szkoda, bo to naprawdę jest zajebisty samochód. Ultra komfortowy, z fenomenalnym napędem plug-in, najlepszym na rynku, bardzo przestronny, bo z tyłu mógłbym podróżować w tym aucie, chyba jeszcze chętniej bym to robił niż tutaj na przednim fotelu, z dużym bagażnikiem, bardzo praktycznym, z wieloma fajnymi rozwiązaniami i po prostu uwielbiam nim jeździć. Relaksuje mnie i zawsze Lexus taki był, relaksujący. Odcina mnie całkowicie od świata zewnętrznego. Jak wsiadam w niego, to ja nie chcę. Ja chcę po prostu cieszyć się tym, że nim jadę. Nie, że go prowadzę, tylko że nim jadę. Z punktu A do punktu B i oby one były jak najbardziej od siebie oddalone, bo po prostu lubię przebywać w tym samochodzie.